Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na luksusowe polecajki, kosmetyki, które zamawiam na Allegro, do których wracam, bądź planuję wrócić w przyszłości, bo niektóre kategorie kosmetyczne są o tyle trudne, że bardzo długo się je zużywa, na bardzo długo starczają, więc żeby zawrzeć dla Was w tym odcinku jak najwięcej mięcha, to pokażę i takie, które zamawiam, i takie, które planuję zamówić. Oczywiście dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z Allegro. W strefie premium na Allegro znajdziecie moje ulubione luksusowe marki w okazyjnych cenach. Przy każdej ofercie możecie porównać sobie ceny z innymi ofertami, dzięki czemu łapiecie najlepsze okazje. Ja zawsze wyszukuję oznaczenia gwarancja najniższej ceny. Taka oszczędność przydaje się jednak przy droższych luksusowych markach, bo są one kosztowne, więc tym bardziej nie chcemy za nie przepłacać. Dodatkowo wykupując pakiet Smart macie darmową wysyłkę wygodnie do paczkomatu lub do domu. My z mężem zaoszczędziliśmy dzięki temu już ponad 3000 zł na samych wysyłkach. Zamówienia docierają do nas najczęściej już na drugi dzień, więc mogę szybko cieszyć się ulubionymi kosmetykami do makijażu, pielęgnacji oraz zapachami. Dzisiaj skupimy się na luksusowych markach do makijażu. Wszystkie kosmetyki, które będę Wam dzisiaj pokazywać, znajdziecie właśnie tam i linki do nich na dole w opisie, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. To może będziemy iść tak jak etapy makijażu, więc zaczynamy od baz pod podkład. Baza, do której wróciłam po jakimś takim dłuższym czasie, ponieważ jest to jedna z lepszych baz w swojej kategorii. Baza witaminowa z Bobbi Brown, idealna dla skór suchych, odwodnionych i dojrzałych, ponieważ ma ona konsystencję takiego gęstego, bogatego kremu, przepięknie otula skórę, nawilża, zostawia ją taką nasyconą, bardzo przyjemna baza. Dla skór tłustych może być wręcz zbyt bogata, ale właśnie dla tych suchych, odwodnionych, dojrzałych, cudowne przygotowanie pod makijaż, tak żeby nasza skóra nie spijała później wilgoci z podkładu, żeby ten podkład nie wyglądał sucho, żeby nie wyglądał taki, wiecie, taki ściągnięty. Fenomenalna baza. Ona jest dostępna w różnych pojemnościach. Ja mam akurat największy 100 ml słoiczek, ale ona jest też dostępna w jakichś mniejszych słoiczkach i chyba nawet w tubkach, jak się nie mylę. Dodatkowo przepięknie pachnie. Mi ten zapach kojarzy się troszeczkę ze skórką pomarańczy, coś takiego, no bardzo przyjemna. Polecanko. Przechodzimy do podkładów. Tu będę miała coś dla każdego, z każdej możliwej kategorii. Zacznijmy może od tego, co ja mam dzisiaj na twarzy i jest to podkład Lancome Ton Idol Ultra Wear, który na pewno dobrze znacie z mojego kanału, jeden z moich ulubionych podkładów. Niedawno zamówiłam sobie na Allegro dodatkowy odcień, chyba właśnie ten i zresztą planuję kupić sobie jeszcze jeden, ale to wiecie, tak na spokojnie po kolei. Jest to podkład idealny dla skór mieszanych i tłustych, ponieważ zostawia matowe wykończenie, ale takie naturalnie matowe, nie takie płaskie. Wygląda przepięknie. Jak się go nałoży cienką warstwą, jest praktycznie niewidoczny na skórze, ale bardzo ładnie się utrzymuje, bo mimo błyszczenia, świecenia, pocenia, on się nie waży, on się nie rozpuszcza i fakt, będzie on gdzieś tam po, nie wiem, 2-3 godzinach, też zależy jakiego pudru użyjemy pod spód, zacznie się wyświecać, bo to nie jest taki typowo matowy, matujący, zasuszający skórę podkład, ale nic się pod tym podkładem jakby nie ruszy, on się nie rozwali, więc jest takim fajnym, przyjemnym, komfortowym, też nie ściągającym zbyt mocno skóry podkładem, no i po prostu wygląda przepięknie, także jest to jeden z moich absolutnych ulubieńców. Kolejny hit nie do zdarcia, szczególnie dla cer mieszanych i tłustych, ale również na specjalne okazje dla innych skór, jest to All Hours z Yves Saint Laurent. Podkład, który po prostu utrzyma się całe wesele, cały ślub, jest nie do zdarcia, jest to taki kufrowy, typowo kufrowy podkład, bardzo często wizeżyści go używają, ja również właśnie na jakieś specjalne okazje. No i przede wszystkim ukochałam go sobie, kiedy zależy mi na tym, aby po prostu podkład się trzymał, żeby on mi się nie zważył, żeby mi się nie rozpuścił, bo nic go nie ruszy. On ma formułę zastygającą, trochę tak jak Estée Lauder Double Wear, z tym, że on wygląda dużo lżej na skórze. Polecam go nakładać bardzo cienką warstwą i najlepiej partiami, czyli na przykład jeden policzek, drugi policzek, czoło, bo on zastyga dosyć szybko, no i właśnie jak zaczniemy go tam doklepywać, jak on już jest zastygnięty, no to możemy sobie zrobić kuku, ale jak będziemy pracowali nim tak jak trzeba i w takiej ilości jak trzeba, jest po prostu przepiękny. Wygląda bardzo ładnie, bardzo zdrowo na skórze, zastyga na taki też naturalny mat, no i utrzymuje się po prostu
fenomenalnie, bez zarzutu. Jeżeli szukacie czegoś bardziej nawilżającego, takie fajne podkłady na co dzień, to moimi ulubieńcami są te z Clinique, Even Better Clinical. Idealne na co dzień, bo mają w sobie SPF 20 i one są takim podkładem z serum. Dają przepiękne wykończenie na skórze, takie zdrowe, robią taką zdrową, wypielęgnowaną skórę. To nie jest taka mega świetlistość, takie błyszczenie, wiecie, jak glossy skin, ale ta skóra jest taka ładnie nawilżona, zdrowa, przepięknie wyglądają, bardzo ładnie się utrzymują, więc i skóry suche, normalne, dojrzałe, jak i mieszane, jeżeli lubią takie właśnie nawilżające wykończenia, powinny być z tego podkładu zadowolone. Właśnie niedawno zakupiłam sobie na Allegro kolejny odcień, taki, żeby mieć dla różnych karnacji, dla różnych cer, także mam aktualnie 3 takie jajeczka. A jeśli uwielbiacie takie prawdziwe glow na skórze, no to tutaj absolutnie ten klasyk jest godny polecenia. Jest to Dior Forever Skin Glow, który daje naprawdę takie wręcz mokre wrażenie na skórze. Jest przepięknie świetlisty, nawilżający i niezastygający. I ktoś by pomyślał, że no jak to niezastygający, to właśnie nie fajny, właśnie fajny dla skór suchych, ponieważ czasami te zastygające formuły za bardzo tą skórę suchą ściągają i za bardzo jakby zabierają tą wilgoć. Przez to, że on nie zastyga, jest cały czas taki mokry na skórze, fenomenalnie sprawdzi się dla skór suchych, przesuszonych, odwodnionych, wręcz delikatnie łuszczących. I jeśli oczywiście chcemy, żeby on, nie wiem, nie transferował nam się na palce, czy gdzieś tam nie na ubranie, wystarczy go przypudrować, ale ten glow jest po prostu wyjątkowy. To nie jest efekt spoconej twarzy, to jest po prostu efekt takiej mega zdrowej, nawilżonej, nawodnionej skóry. Przepiękny, przepiękny podkład. Pomyślałam jeszcze o osobach, które potrzebują mocnego krycia. Aczkolwiek wszystkie te podkłady, które pokazywałam, mają całkiem takie porządne krycie, solidne, dające się budować. No to są osoby, które mają trądzik, albo mają bardzo mocne przebarwienia posłoneczne, czy jeszcze jakieś inne problemy naczynka, których nie da się po prostu niczym zakryć. Fenomenalny, bardzo mocno kryjący podkład i korektor 2 w 1, czyli Clinique Beyond Perfecting. Wróciłam też do tego podkładu po jakiejś takiej dłuższej przerwie, z tego względu, że on się po prostu bardzo przydaje. Nawet jak na co dzień wolimy delikatniejsze jakieś takie formuły, to taki kozak mocno kryjący, on się po prostu czasami przydaje. Pod oko, na jakieś niedoskonałości, albo właśnie jak wyjdzie nam jakieś przebarwienie, albo coś się wydarzy, fenomenalny. On jest w formie takiego kopytka, trochę jak korektor, żeby właśnie sugerować nam, że on jest, właśnie ma takie właściwości jak korektor. Takie jedno kopytko powinno nam spokojnie wystarczyć na wysmarowanie całej twarzy i zachęcam, aby więcej go nie używać. Z tego względu, że no oczywiście jak nałożymy go dużo, jest to kryjący podkład, więc może nam zrobić taki efekt trochę maski na skórze, aczkolwiek w porównaniu do innych mocno kryjących podkładów, to ten i tak wygląda pięknie i naturalnie, nawet jak się czasami troszeczkę z nim przegnie, tylko po prostu jest widoczny na skórze, ale jeżeli użyjemy takiego jednego kopytka i go bardzo tak porządnie rozsmarujemy na skórze, coś pięknego. No i możemy sobie go wtedy dobudować punktowo tam, gdzie po prostu potrzebujemy tego krycia więcej. Także dla tych, którzy potrzebują full cover, nawet wiecie, do sesji zdjęciowych, takich typowo, czy jakichś telewizyjnych makijaży, bardzo, bardzo dobry podkład. Tym sposobem przechodzimy do korektorów. Pokażę Wam korektor, który na pewno znacie z kanału i niedawno do niego wróciłam, bo udało mi się go po prostu dorwać. I jest to Clarins Instant Concealer. Korektor, który używałam, chyba zużyłam 2 opakowania w swoim życiu i potem była długa przerwa, bo on gdzieś zniknął i nie był nigdzie dostępny i słuchajcie, wrócił. No i wrócił, udało mi się go wyhaczyć właśnie na Allegro i jest to mój ukochany korektor, który wygląda tak pięknie, tak nawilżająco, tak zdrowo. Jest po prostu cudowny. To jest taka tajna broń wizerzystów, bo w zasadzie mało kto o tym korektorze mówi, ale on jest po prostu genialny. Przede wszystkim to jest duża butelka, to jest 15 ml, więc mamy tego korektora naprawdę, naprawdę dużo. Ma taką przepiękną, taką kremową, bogatą formułę. Pod okiem wygląda bardzo, bardzo zdrowo. Ma też dobre krycie, ale przez to, że jest taki właśnie kremowy, nie wysusza nam nic pod okiem, nie wygląda jakoś tak, żeby podkreślać tam jakieś niedoskonałości.
Jeżeli nałożymy go dużo, no to oczywiście będzie się zbierał, bo jest taki bogaty i kremowy. Można go troszeczkę przypudrować. Ja go zazwyczaj, jak używam na sobie, nie pudruję, tylko po prostu odklepuję to, co mi się gdzieś tam zebrało. Staram się używać tam, gdzie po prostu nie mam zmarszczek. Ale no, korektor w każdym razie jest po prostu cudowny. Mega się cieszę, że udało mi się go wyhaczyć i już jest ponownie ze mną. Następnie korektor, który myślę, że ma potencjał spełnić oczekiwania niemalże każdego konsumenta. Jak myślicie o zakupie jakiegoś luksusowego kosmetyku, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ten się Wam sprawdzi. Są to korektory z Hourglass. Korektory, które mają w zasadzie wszystko, czego nam potrzeba. Dobrze kryje, ładnie się utrzymuje pod okiem, ma fajną kremową formułę, która nie zasycha, więc nie podkreśla nam zmarszczek. Ta formuła jest taka przyjemnie plastyczna, nie wchodzi w zmarszczki. No, jest to po prostu korektor ideał moim zdaniem. Niedawno właśnie zakupiłam sobie kolejny odcień na Allegro i planuję wzbogacić sobie o jeszcze jeden odcień. Ja tutaj mam z takich jaśniejszych odcień Brick, a tutaj jest Oat. I ten Oat to jest taki właśnie odcień dla mnie, powiedziałabym. Jeszcze myślę o jednym, nie pamiętam, czy to był Cream, czy to był Cotton. Któryś z tych odcieni jeszcze planuję zakupić, bo są to po prostu genialne korektory. Bardzo Wam polecam. Przechodzimy do pudrów i tu już wchodzimy w kategorię produktów, które planuję zakupić w przyszłości, ponieważ one są bardzo wydajne i na długo starczają. Może zaczniemy sobie od takiego pudru, który idealnie sprawdzi się dla skór mieszanych i tłustych, który cudownie utrwali i zmatowi wyjątkowo dobrze i wyjątkowo długo. Nasza polska marka Dr. Irena Eris, puder Matte and Blur. Jak widzicie, nie mam go już wcale dużo, więc już się powoli zamierzam do zakupu. Jest to korektor, puder, który cudownie bluruje pory. Jeżeli macie rozszerzone pory, po prostu po tym pudrze one znikają kompletnie. Dodatkowo zostawia fajne takie matowe wykończenie i ten mat naprawdę dobrze się utrzymuje. Jak połączymy ten puder z takim, wiecie, dobrym podkładem matującym, chociażby właśnie jak Lancome, jak All Hours i Yves Saint Laurent, to ten mat naprawdę się dobrze utrzymuje. To jest jeden z tych pudrów, które faktycznie u mnie ten mat potrafią utrzymać na kilka godzin i wyglądam dobrze. I nawet po tych kilku godzinach, jak już się wyświecę, to nie jest takie świecenie po prostu jak latarnia. To jest po prostu genialny puder. Dla mnie game changer, jeżeli chodzi o pracę z tłustą skórą, złojotokową, zmieszaną. Kupię go na pewno w przyszłości, nawet nie takiej dalekiej przyszłości, bo to już jest dla mnie bardzo malutko. Także bardzo polecam dla skór tłustych. Dla skór suchych, normalnych, dojrzałych mam dwa produkty do polecenia. Może zaczniemy sobie od tej samej marki, czyli Dr. Irena Eris. Tym razem puder w kompakcie, taki w prasowanej wersji i to jest puder Smooth and Blur. Puder, który również przepięknie wygładza, idealnie bluruje naszą skórę, rozszerzone pory, jakieś nierówności. Ma on w sobie taką delikatną świetlicę, bo wy widzicie, że ona ma takie kafelki. I te kafelki mają w sobie taką delikatną, widzicie? Delikatnie odbijającą światło drobineczkę, więc on ma jeden kafelek, który jest idealnie wygładzający, blurujący, jeden jest z kolorem, a jeden jest taki leciutko świetlisty. On może taką delikatniejką drobinkę na skórze zostawić, więc fajnie się właśnie sprawdzi dla osób, które nie lubią aż takiej, wiecie, suchości i takiego płaskiego matu na skórze. Ja również bardzo lubię ten puder i go często używam, z tym, że właśnie nie polecam typowo dla skór mieszanych i tłustych, no bo on nie przedłuża na zbyt długo matu i nie zostawia tej skóry matowej na wiele godzin, bo ten jest taki wręcz troszkę wysuszający, a ten jest taki po prostu, jak to powiedzieć, no nie jest takim typowo wysuszającym pudrem, typowo matującym, matowiącym. I kolejny puder, do którego również planuję wrócić, fenomenalnie sprawdza mi się w kufrze i jest to Prisme Libre od Givenchy. Puder, który ma takie 4 pomieszczenia, słuchajcie. Widzicie, 4 kolorki i je można używać osobno, jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić delikatny color correcting pod okiem, a możemy je mieszać i wtedy mamy taki transparentno-beżowy puder. Widziałam też, że one są w wersji prasowanej i właśnie trochę mnie korci, żeby sobie kupić. Widziałam właśnie na Allegro, więc może spróbuję sobie również tej wersji prasowanej. Niemniej
To jest odcień 2, Satin Blanc. Są one też w różnych innych odcieniach, takich bardziej niebieskich i tak dalej, ale ten sprawdzę jest taki bardzo uniwersalny. No i on jest bardzo taki miałki, bardzo ładnie zmielony, też przepięknie bluruje skórę, zostawia takie delikatnie matowe wykończenie, ale też ma w sobie taką subtelną drobinkę, więc to nie jest taki mat, płaski mat, tylko po prostu ściąga mokrość podkładu, o, tak bym to ujęła, ale zostawia taką leciuteńko świetlistą skórę. Przepięknie wygląda i pod okiem, i na całej twarzy, i na skórach dojrzałych, i na skórach suchych, i na skórach mieszanych. Wygląda przepięknie, testowałam na wszystkich tych i naprawdę bardzo Wam polecam. Może mgiełki utrwalające tym razem. Jest tylko jedna jedyna, do której się wraca i którą się pokocha miłością wieczną. Jest to Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Mgiełka, która i przepięknie utrwala, i ściąga nadmiar takiej pudrowości ze skóry i dodatkowo ten atomizer to jest po prostu czysta przyjemność. To jest po prostu poranna taka mgiełeczka, taka rosa. Cudowny, subtelny pyłeczek. Nienawidzę mgiełek, które plują, które robią takie, wiecie, kropelki na twarzy. Ta absolutnie tego nie robi. Dodatkowo jeszcze pięknie pachnie, więc samo pryskanie się to jest po prostu czysta przyjemność, ale oprócz tej czystej przyjemności i praktycznie jest to dobra rzecz, bo właśnie ten atomizer jest genialny i po prostu jej działanie jest cudowne. Jest to moje kolejne opakowanie i wiem, że w przyszłości będzie również kolejne. Róż, do którego w zasadzie wróciłam dosyć szybko. Zamówiłam go przy jednej właśnie współpracy z Allegro. Jest to ten klasyk klasyków, czyli Dior Rosy Glow w odcieniu 001 Pink. Czyli właśnie ten taki barbiowo-różowy, nietypowy, ale mega viralowy odcień i sprawdził mi się on po prostu genialnie. I ten odcień sam w sobie jest cudny, jest uroczy, ale odpowiada mi to opakowanie, które jest takie nieduże, poręczne i sama formuła tego różu przepiękna, bo przyjemnie się go buduje, nie jest taki przepigmentowany i daje takie leciuteńko satenowe wykończenie. To nie jest taki typowy mat, ale też nie taka świetlistość. I ten jest piękny, ale ostatnio właśnie doszła u mnie 12 Rosewood i prezentuje się w ten sposób. Mam dzisiaj ją na policzkach. To jest po prostu totalnie mój kolor, taki ciepły, zgaszony, no taki typowy właśnie Rosewood. Przepiękny, przepiękny. Czas na brązery i rozświetlacze. Tutaj znów będą to produkty, które bardziej planuję w przyszłości sobie zakupić. To może zaczniemy sobie od tych brązerów. Tutaj również dwie marki. Dr. Irena Eris i Hourglass. Irenę Eris dobrze wiecie, że używam, uwielbiam i faktycznie ten odcień konkretny, czyli Warm, planuję niedługo zakupić, bo używam go już bardzo długo. No i widzicie, że jest już całkiem tak sensownie zużyty, więc przydałoby się do kufra kupić coś świeżego. Cudowny brązer. Mam tutaj jeszcze go w odcieniu Cool, czyli 2, a to jest 1. Jeden i drugi jest przepiękny. Ten oczywiście taki bardziej ocieplający, ale właśnie on jest cudowny, bo on nie ma w sobie żadnych takich nut pomarańczowych, jakichś żółtych, jakichś czerwonych. On jest taki oliwkowo-brzoskwiniowy, więc wygląda tak naturalnie na skórze. No nigdy nie miałam tak naturalnie wyglądającego ciepłego brązera. Ten natomiast też jest taki fajny, neutralny, nie jest siny, tylko właśnie też tak wchodzi w taką delikatną oliwkę. No jest po prostu fenomenalny. Formuła przepięknie blendująca się, budująca. One nie są mocne, nie są takie przepigmentowane, więc fajnie się nimi pracuje, bez stresu, że ledwo dotykamy i zaraz sobie porobimy jakieś plamy. Można dołożyć 2-3 razy, żeby sobie ten kolor zbudować. I formuła też ma taką bardzo delikatną drobineczkę w sobie, więc to nie jest taki płaski efekt. Dają troszeczkę efekt takiego kosmetyku wypiekanego. Zresztą te róże z Diora podobnie. Trochę wyglądają jak wypieki, mimo że wypiekami nie są. Co do Hourglassa, też cudowny brązer, bardzo delikatny i widzicie, ten odcień się wydaje taki trochę ciemny, ale ja mam go dzisiaj na policzkach, mam go dzisiaj na szyi i można go też tak swobodnie aplikować. On jest jeszcze, bym powiedziała, delikatniejszy niż te brązery od Ireny Eris. On się nie pyli, on się nie sypie, właśnie też ma taką formułę wypiekaną, bardzo naturalnie wygląda na skórze, on tak pracuje fajnie ze światłem, nie jest absolutnie rozświetlający, no ale właśnie tak jak to wypieki. Ma taki efekt delikatnie odbijający światło, jest bardzo miałki, delikatny, wygląda na skórze po prostu przepięknie. I przechodzimy do rozświetlaczy i tutaj również Dr. Irena Eris
nie wiem, kompletnie niedocenione rozświetlacze. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie są hitowe i viralowe. Są to wypiekane rozświetlacze, które dają taką przepiękną taflę, ale taką zdrową, że tu nie mamy takiej łuny perłowego kosmetyku, tylko on się tak pięknie wtapia w skórę. No wygląda po prostu genialnie. Tutaj mamy odcień Sunset Gleam. Ja mam go dzisiaj tutaj nałożonego. Jest to taki odcień do troszeczkę ciemniejszych cer, opalonych i jest taki typowo ciepły. Uwielbiam używać na klientkach do malowania też oka, do malowania dekoltu, no i właśnie jako takie otulenie bronzera do tej całej sytuacji. No i ten jaśniejszy, taki przepiękny, zresztą pokażę Wam, jak one się prezentują. Tu jest Sunset Gleam, taki widzicie złotawy, ale to nie jest taki złoty. On ma w sobie taką nuteczkę beżu i różu, więc jest ciepły, ale nie złoty. I to w nim po prostu uwielbiam, bo wszystkie ciepłe rozświetlacze na rynku to są po prostu żółte, złote. A ten jest beżowy, no zobaczcie. A to jest ten drugi, czyli Surreal Shine. Pięknie. Robią piękną taflę, cieniutko leżą na skórze, wyglądają bardzo zdrowo i uważam, że to są kosmetyki, które totalnie powinny stać się viralowe, bo są po prostu genialne. Przechodzimy sobie do tuszy do rzęs. I kiedyś Wam powiedziałam, że ja nie przepadam za drogimi maskarami, za luksusowymi maskarami, że wolę kupować tańsze. Ale prawda jest taka, że testując w swoim życiu różne maskary, jednak te drogie sprawdzają mi się najlepiej. Więc pokażę Wam te, do których wracam, które kupiłam też ponownie. Jest to Dr. Irena Eris ponownie. Extreme Volume Mascara. Maskara, która daje turbo intensywne pogrubienie rzęs. Uwielbiam ją. Cudowna do wszelkiego rodzaju makijaży takich przydymionych, do smoky eyes, żeby tak jeszcze dopełnić ten efekt takiego ciężkiego, mocnego oka. Cudowna. Ja uwielbiam maskary pogrubiające i ta jest jedną z najlepszych, jakie miałam. I druga maskara, do której regularnie wracam, to Lancome Hypnose. Maskara, która również jest pogrubiającą maskarą, tak fajnie zagęszczającą rzęsy u nasady, ale ta troszeczkę ma mniejszą szczoteczkę od Ireny Eris i ta trochę bardziej te rzęsy tak rozdziela, rozczapiża. Irena Eris będzie nam robiła efekt takiej laleczki, widzicie? Ta szczoteczka jest taka grubsza i ona wręcz, ja przynajmniej tak sobie tuszuję rzęsy, że właśnie wręcz sobie celowo je tak sklejam, żeby było takie laleczkowate. Te będą takie bardziej rozdzielające. Dzisiaj mam tą maskarę właśnie na rzęsach i tu mam w ogóle w odcieniu 2 i ona jest takim połączeniem, nie wiem, czy to będzie widać, połączeniem takiego brązu i fioletu w sobie, taka oberżyna trochę, więc to nie jest taka typowa czerń, ale czerń również próbowałam i również uwielbiam. I przechodzimy do ust. Wydaje mi się, że trend, jeżeli chodzi o szminki, trochę się zmienił, że teraz częściej sięgamy po coś, co będzie nawilżające, jakieś błyszczyki, bądź balsamy z kolorem, takie szminki mocno nawilżające. I tutaj to, co mam dzisiaj na ustach, to jest też taki hitowy, viralowy produkt od Clinique w odcieniu Black Honey. To się nazywa Almost Lipstick, czyli prawie szminka. Uwielbiam za formułę i za kolor. Mam ją dzisiaj na ustach z konturówką. Jest to odcień, który możemy sobie nałożyć w niewielkiej ilości. I mamy taki, wiecie, ledwo poprawiony odcień ust, a możemy sobie nałożyć, wiecie, kilka warstw. I mamy te krycie takie mocniejsze, albo właśnie możemy sobie nałożyć z konturówką. Uwielbiam ten odcień, nawet jak nie mam makijażu, albo bardzo delikatny makijaż, to on tak troszeczkę ożywia kolor ust, ale widzicie, jest czymś między taką jagodą, a delikatnym brązem. Wygląda po prostu przepięknie i ma cudowną formułę, bo to jest takie turbo pielęgnacyjne. Jak taki po prostu porządny, dobry balsam do ust. No i ten piękny kolorek, no po prostu jest po prostu przepiękny. I kolejne produkty, jeżeli to nie jest Wasz odcień, to nic straconego, bo też takie bardzo klasyczne, te chubby sticky z Clinique, też fenomenalne. Zresztą widzicie, że mam dwa kolory. Wiem, że nowości to się tak, wiecie, lepiej sprzedają i są przyjemniej przyjmowane przez konsumenta, a te chubby sticky, one no nie są najnowsze. Natomiast one wciąż są jednymi z lepszych tego typu produktów. To są takie szminko-balsamy w formie kredek, takich wykręcanych, wysuwanych, które mają też taką bardzo pielęgnacyjną formułę. One mają też w składzie bardzo dużo różnych olejów. Wosk pszczeli, więc jest naprawdę przyjemnie pielęgnacyjny. To jest odcień Mega Melon, czyli 04.
taki delikatnie brzoskwiniowy. Często jeden z nich mam w torebce, a tutaj jest Super Strawberry 07, czyli tutaj widzicie, że melon jest no taki melonowy, właśnie dość lekko koralowo-brzoskwiniowy, a strawberry taki różowo-fioletowy. Bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie nawilżające szminki, pielęgnujące formuły albo Wasze usta po prostu tego wymagają, bo są mega przyjemne. Jeżeli mieliście któryś z tych produktów, napiszcie, co o nim myślicie, a może Wy macie jakieś swoje takie hitowe produkty, które regularnie zamawiacie. Napiszcie mi na dole w komentarzu. Jeżeli lubicie odcinki z takimi polecankami, zostawcie mi kciuka do góry i pamiętajcie, że spis tych wszystkich produktów razem z linkami znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.